projekt Amercazon, czyli Volvo Amazon Restomodzik z podzespołami z Mercedesa CLK, wykorzystujący płytę podłogową, ścianę grodziową i cały układ napędowy łącznie z wszystkimi układami elektrycznymi z Mercedesa. Także pierwszy odcinek to już odcinek preludium, na który zapraszam, a dzisiaj pierwsza część budowy projektu Amercazon. Dobra, zaczynamy akcję. Wjeżdżamy merolkiem do środka. Teraz będziemy go rozbierać. Palimy, zobaczymy, czy on w ogóle odpali po takim czasie. Szybko się opuszcza, także... O. Ten telefon mi strasznie ciemno nagrywa, no ale coś spróbujemy złapać. Niedługo sobie upgrade'uję sprzęt do nagrywania. Będzie dużo lepiej. Tak więc projekt Amercazon rozpoczynamy dziś. Zepsuł mi się stary telefon, tak więc przez jakiś czas nie mogłem nagrywać. Mercedesik rozłożony do projektu Amercazon. No i teraz muszę wynieść wnętrze, ponieważ elegancką, ładną skórę, którą mamy w Mercedesiku z wszystkimi bajerami, czyli z elektryczną regulacją, z pompowaniem, przełożymy, co jest oczywiste, do Restomodzika, czyli do Amazonika. No i teraz trzeba to wszystko wynieść ładnie na antresolę, zabezpieczyć i będziemy ciąć furę. A, i wcześniej wstawimy wzmocnienia w furę, żeby ją pociąć. Dobra, tniemy, spawamy i dalej z projektem ruszamy. Zdecydowałem się na iPhone'ika, żeby zobaczyć, jak będzie nagrywał dźwięk, ponieważ przy Samsungu musiałem cały czas edytować dźwięk, ponieważ nagrywał się z takimi strzałami podczas pracy fokusu, pracy obiektywu i takie strzały były na nagraniach, musiałem to usuwać, zobaczymy, jak będzie iPhone'ik nagrywał, ale 4K, także z tej perspektywy podejrzewam, widzicie tutaj każdą zmarszczkę na skórze. Super, super, idziemy na antresolę. Ciekawy jestem, jak zbierze dźwięk z antresoli, czy będzie fajnie słychać. Zobaczymy, wszystko zobaczymy. Wszystko się okaże. Zadanie na dziś to uciąć dach. Także sobie na początek trochę cofniemy. I co? I cofniemy sobie i go utniemy. Posprzątamy sobie tutaj pod stołem. Rozłożyłem całe wnętrze, także poodpinałem wszystkie wiązki. Łącznie z tym, że cała wiązka kan jest rozłączona, bo są zdemontowane drzwi, głośniki, także tutaj dosyć dużo rzeczy w niej brakuje. Podpiąłem takie rzeczy, które były przy desce rozdzielczej, gdzie były takie te główne magistrale kan. No i zobaczymy, czy po takiej rozbiórce odpali maszynka. No to jest właśnie w takich projektach najgorsze, że tej elektryki jest tyle i potrafi ta elektryka ze sobą się nie dogadać po rozbiórce, że później jest problem z uruchomieniem. Także trzymajmy kciuki, miejmy nadzieję, że przekręcam kluczyk. Wszystko mi się załącza. Pompki zaczynają chodzić. Ale rozrusznik nie kręci niestety. Także czeka nas rozkminianie, czego brakuje, co musimy podpiąć, bo nie kręci rozrusznik. Tak. Teraz to spojrzymy, zajrzymy. Z rozbiórki w stacyjce jest taka malutka niebieska kostka, którą niechcący uszkodziłem. Ona w zasadzie pękła mi podczas tutaj ruszania się, ponieważ to jest bardzo malutka kostka. Okazuje się, że to jest od magistrali kan, także cała ta magistrala nie dostaje sygnału ze stacyjki, dlatego mogą się dziać różne jaja. I co jest najpiękniejsze w takich projektach restomodowych, że tutaj przerzucimy całą elektrykę, całą płytę podłogową ze ścianą grodziową, z całą elektryką. Postaramy się zachować jak najwięcej systemów z Mercedesa. Przerzucimy to wszystko do Volvo. I teraz ja w momencie, kiedy mi pękła taka wtyczka, dzwonię do ASO, zamawiam 36 zł, kosztuje
wtyczka razem z 2 pinami, bo to się osobno kupuje. Także wziąłem wtyczkę, 4 piny, niecałe 50 zł. Dobra, nie przejmujemy się brakiem pracy rozrusznika, albo przynajmniej udajemy, że się nie przejmujemy i bierzemy się dalej za robotę, bo jak nie można rozwiązać problemu, to po prostu trzeba pchać robotę dalej. Problem się rozwiąże. Problem się rozwiąże. Dobra. Tyniemy tu, tyniemy tam. Dobra, żeby nie iskrzyć, auto będziemy przycinać liskami. No i wziąłem 305 mm liska, 200 mm. No i mam swoją niezawodną maszynkę Bernardo do cięcia takich elementów. I teraz tak, będę chciał wyciąć się tutaj pod szybą. Akurat ten listek mi na to pozwoli. Pójść aż tutaj. Tyk. I tak samo będę chciał się ciąć tu, tak żeby ciąć się pod szybą, tak żeby móc zdjąć dach w całości łącznie z szybami. I tutaj tak samo pod szybą przejdę dlatego 2 długości listków. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to nam fajnie odejdzie, ale tak jak mówiłem, teraz spalamy zastrzał tu, zastrzał tam. I tak, tnę liskami, żeby jak najmniej iskier wygenerować, albo żeby w ogóle nie wygenerować iskier, żeby nam się nic nie zafajczyło. Oczywiście z samochodu usunąłem wszystkie maty, dywaniki, tak jak było widać, zresztą tak jak widać. Nie ma prawa nam się tutaj nic zająć, ale też dbamy o to, żeby nie przypalić iskrami gdzieś wiązki elektrycznej, dlatego lisek i dokąd możemy, dotąd tniemy liskiem. I tak samo spawać też całą konstrukcję będziemy tigiem, żeby nie generować iskier po prostu. Akurat tutaj cykniemy sobie migomatem to wzmocnienie. No tak najprościej. Tigusie będziemy spawać po prostu 2 budy później ze sobą razem. A tak będzie prościej. Zabezpieczyłem sobie tej pasy i kable kocami. Także mam nadzieję, że jutro założę wtyczkę, odpalimy, założy się kubełek i się lekko przejedziemy. No i tak, drugi dzyngsik, że tak będzie lepiej. O. No i powymyślali sobie magistrale mistrzowie elektroniki samochodowej. Teraz się człowieku męczy, bo jest delikatnie taniej. Ale w sumie jest dużo taniej zrobić tak niż very good. Very good. Dobra, teraz musimy rozgryźć, o co chodzi z tą wtyczką, czemu ona taka jest łamana. Mamy dwa te na zapas i tak, biało-zielony do jedynki, do jedyneczki, biało-zielony do jedyneczki, siedzi czy nie siedzi? Wystarczy głęboko.
siedzi. Tyle siedzi. No może wystarczająco głęboko. Zielony do 2. Chyba tak, dobra. Wypniemy, to się dowiemy. Dalej, kurwa, nie. Nie kręci rozrusznik. Dobra. Chuj. Chuj bombki strzelił na to wszystko, kurwa. Dobra, kolejny dzień. Dalej będziemy zaraz walczyć z CLK i z brakiem kręcenia rozrusznikiem. Naprawiłem tutaj te wtyczki w wiązce kan, ale dalej rozrusznik nie kręci i będą niezłe jajca, jak się okaże, że po prostu rozrusznik padł w tym samym momencie, co to jest w ogóle jakoś na wkręciki. A się tu dostaniemy, jak rozrusznik padł w momencie rozbiórki, niezależnie. No czasami tak jest. Czasami tak jest, że robimy jedną rzecz, wpada drugą i później, no tak po prostu się złoży. Złośliwość rzeczy martwych. Dobra, zastanawiam się tak. Mamy tutaj wiązkę kan i tą wiązką kan jest poprowadzona cała instalacja. Co to jest wiązka kan? To jest uproszczona wiązka elektryki, która zarządza całym samochodem. Z tym, że uproszczona jest tak, że po prostu jest mniej kabli, chociaż tych kabli jest sporo, ale jest mniej kabli i między po prostu elementami w samochodzie są mikroprocesory, które zarządzają przesyłem danych przez te kable, dzięki czemu do funkcjonowania całego samochodu może być dużo mniej potrzebnych kabli, dużo cieńsza wiązka, więc to jest dla producenta tańsze, a dla użytkownika jest to fajne z uwagi na to, że można wszystko skontrolować, ale gdy auto robi się wiekowe, mikroprocesory przestają działać, łączność przestaje działać i się później pojawia choinka na desce rozdzielczej tak zwana. Natomiast tak, no zaraz sobie znajdę tutaj schemat tego gówna, tylko niech się załaduje strona w necie, zaraz będziemy szukać i będziemy po kolei sprawdzali prądy. Przede wszystkim sprawdzimy prąd na rozruszniku podczas kręcenia stacyjką, czy to chodzi. Jeżeli nie będzie to chodził, jeżeli tutaj nie będzie nam się załączał przekaźnik, to znaczy, że gdzieś po drodze gubi nam się sygnał i trzeba będzie po prostu ten sygnał odnaleźć. Tak. Dobra, jeszcze musimy popatrzeć, bo tam nie znalazłem opisu poszczególnych tych dziadostw. ECU location. Dobra, no mamy identyko. Dobra, może ktoś opisał, bo jest akurat numerkami. Fuse. Fuselage, my friend. Kurna, nie ta generacja. Kurwa mać. No tego potrzebuję. Diagram. No, to jest fusebox. Dobra, może będzie opisane coś. Kurwa mać. 35. To jest Windows Washer. Plug. Horn. Headlamps Cleaning Equipment. Gdzie on ma, kurwa? A gdzie on ma od rozrusznika? Czyli on tam nie ma od rozrusznika nic? Dobra, no to trzeba grubiej szukać, kurwa. Dobra, przepraszam. YouTube. YouTubes. A, no tak.
CLK 300 320 W 208 jak się pisze relay? Relay jest. Pokażcie nam. Nie TCLK. Crank no start, to my mamy no crank. Hey guys, welcome back to Auto Repair guys. If you have Mercedes W208 and you're wondering what the fuses are about, where the fuses are located, Pięknie tam and się all that rozbiera. stuff, Ok, tutaj mamy to, czyli to jest przekaźnik od rozrusznika. Oho, tu jest, zobacz, co tu się dzieje z tą wiązeczką. Tu może być problem z łącznością. Tu może być problem z łącznością. Zaraz to sprawdzimy. Tu mamy rozrusznik, no i bezpieczniki. Ale rozrusznik nie kręci. Natomiast w momencie, kiedy zmostkuję sobie tutaj przekaźnik, to auto odpala, natomiast wywala mi błędy. No tam wiadomo, większość błędów. Czyli tutaj po prostu jedną wtyczkę za daleko poszedłem podczas rozbierania. Czyli tu musi być sygnał ze stacyjki i sygnał ze skrzyni biegów tędy idzie i dlatego auto nie chciało zakręcić rozrusznikiem. Rwie się spod buta. Powiem wam, że niezłe jajca, ponieważ kubeł z szynami od Matiza, bo miałem ten kubełek w Matizie, pasuje praktycznie jak ulał na rozstaw śrub z Merola. Także, no nie wiem, no samo się przecież się rozumie, że chyba trzeba kawałek się przejechać. Złapał już troszkę temperatury. Wjeżdżamy z powrotem. Nie można tak rozrabiać. Chciałbym słyszeć, jak poprawiły się osiągi przy takiej redukcji masy, no ale niestety tutaj w okolicy nie ma takich dróg, na których by on teraz mógł pokazać, co potrafi, ponieważ cały czas, nawet na trzecim biegu, przy wciśnięciu pedału gazu złącza się kontrola trakcji, także cały czas zrywa tą przyczepność. No i po prostu nie da się, nie da się sprawdzić różnicę w osiągach. Na pewno w tej chwili osiągi są gorsze. Na tą chwilę przyspieszenie do setki udało mi się osiągnąć w 8 sekund. Wcześniej to było około 7. Także, ale czuć po prostu, że moc jest nieporównywalnie większa względem tego, co było, kiedy była cała karoseria. Także auto naprawdę fruwa. Jak się zapnie trójkę, to naprawdę jest już to przerażające, bo wtedy ta kontrola jeszcze łapie, ale już ten samochód odzyskuje trakcję i wystrzeliwuje. Także naprawdę 220 koni. Nie wiem, jaka teraz jest masa, ciężko powiedzieć, nie mam tego jak zważyć.
Dobra, porzucamy Witosława pod płaczącą brzozą i lecimy po Barn Find. Jedziemy zgarnąć Volvo na projekt Amerkazon. Także ruszamy lawetką po Volvinkę. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to to, że tutaj mamy zaszpachlowany błotnik z pasem z grillem, z pasem przednim. Tu jest jakaś położona mastyczka, ale tu jest szpachel, także mam nadzieję, że to nie będzie pospawane, no bo będziemy ściągać, rozbierać cały przód. Tutaj z tyłu widzimy, że chwyta Rudolf. No i tu pewnie było po prostu zaszpachlowane na purchla. Ogólnie był poszpachlowany na rdze. No ale nadkola będziemy musieli przerobić, delikatnie je poszerzyć. Także nie będzie z tym problemu. O. No, aluminiaka. Grudka aluminiaka wciśnięta. No podejrzewam, że będzie pełno takich miejsc. No ale to co? To będzie przejebane. O, tu jeszcze jest taśma papierowa. Jak ktoś barankował dół. No ale dół też już. O. Jak wbijemy śrubokręta. No może jeszcze nie wbijemy, ale też już tu. Nie no, wbijemy. Co mamy nie wbić? Aha. O. Tu też widać, że po prostu szpachla jest w dziurę. Jak mamy szpachlę w dziurę, to później wilgoć wchodzi w szpachę od drugiej strony, tą co jest wciśnięta i robi nam bagno z samochodu. Też grudka aluminiaka, to samo. To samo. O, w środku jest całkiem przyjemnie. Pasy bezwładnościowe. Ale pasy bezwładnościowe Volkswagen. No Volvo był pionierem, tak? 3-punktowych pasów i zdaje się właśnie w Amazonie, czy może w tym wcześniejszym P1800, czy jakoś tak, mniejszą większość. Pasy volkswagenowskie, ale założone odwrotnie, no ale tak to było w latach 90., że się zakładało pasy bezwładnościowe, żeby było wygodniej. Coś tam nawet działają. McDonald's Club Member, czyli może być, że fureczka jest z Ameryki. Tu był jakiś porządny sprzęt audio. Ogólnie sympatycznie. Z zewnątrz wiadomo jak to z zewnątrz,
Ale tutaj podłoga w miarę zdrowa. Teraz rozbierzemy resztę wnętrza i podniesiemy sobie go na podnośniku. I się obejrzy go od spodu. Legendarna jakość szwedzkiej produkcji. Zobaczcie, kurczę. Elegancka sklejka. Wycięta. Tył też jest na takiej grubej sklejce osadzony. Elegancko. Elegancko, proszę pana. Tył tak samo. Elegancko na sklejce. Chyba, że to ktoś już coś tutaj robił w Polandii, ale chyba nie. Chyba nie, chyba to jest oryginał. Tu są przynitowane te. To wygląda na oryginał. Wszystko. O, jaka przegroda z tyłu. O, tutaj to ktoś elegancko z konserwacją poszedł. Teraz będziemy skuwać to. Będę musiał chyba koło ściągnąć, opalarę, żeby się dostać do tych śrub. No i dobra, 3 odkręciłem, ale ta jedna jak Loctite'em normalnie zaciągnięta. Wklejona po prostu na ten Bitex, gdzie nie idzie tego ruszyć. Pau, 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 pau. I officially unpimp your car, man. Ciąć, wpis. Hop, hopa, hopa. Ale ktoś odjebał. Upa. Jasna dupa. Dupa. Po zdjęciu błotnika ukazał nam się tutaj słupek, który też tu na dole cały wygnił. I to jest właśnie minus takich mas typu Bitex, bo w momencie, kiedy zamkniemy element, na którym już była wilgoć, już była rdza, to po prostu ta wilgoć nie ma jak wyjść na zewnątrz i dalej penetruje mocniej po prostu blachę, więc czasami takie konkretne zabezpieczenie antykorozyjne potrafi pogorszyć sprawę. Dobra, te nie idą. No i teraz czas na demontaż deski rozdzielczej. Zanim zdemontujemy deskę, zdejmiemy kierowniczkę. Ciekawy jestem, czy ta fajna drewniana kierowniczka, która idealnie będzie pasowała do tego projektu, będzie miała tutaj nabę, która nam najdzie na Mercedesa. Może będzie taki fart, zobaczymy. Jak nie, to nabę się dostanie bez problemu na Mietka.
teraz sobie mierzymy tutaj szerokości. Mierzymy sobie szerokości od wewnętrznej strony progów, czyli tutaj z tyłu mamy równo 134. Jeżeli chodzi tutaj o przód, to mamy 135, ponieważ Volvo Amazon, jeśli spojrzymy na niego od góry, to po prostu się schodzi do tyłu, co widać zresztą. I jak tutaj sobie zmierzymy na wysokości tych pstryczków od oświetlenia wnętrza, to też od wewnętrznej strony mamy 134, ponieważ nawet 134,5, ponieważ tu nam się Amazon też zwęża do góry, natomiast tutaj się rozszerza, więc te 150, które było przy kanapie, to po prostu no taki miałem wymiar z rysunku technicznego, dlatego że tu jest głębiej i kanapa jest szersza niż słupki, no ale to jest centymetr, to nie jest żaden problem. I teraz sprawdzimy sobie CLK. To widzimy, że progi wewnętrzne układają się w V i na dole ten próg jest węższy, a też próg od Amazona jest niższy, więc ogólnie będzie ten próg niższy, więc interesuje nas to, co jest tutaj od wewnętrznej strony. Teraz to pokażę. I tak, patrząc od wewnętrznej strony mamy 134, jeżeli chodzi o szerokość między progami z tyłu. Z przodu będzie nam ciężko zmierzyć, ale zmierzymy sobie tutaj rozstaw wzmocnienia takiej rury, która idzie i na niej jest zawieszona deska rozdzielcza. I tu też mamy 134 między uchwytami, także po prostu jakby miał tutaj wejść idealnie, jak to wszystko przytniemy. No a w CLK, jak spojrzymy na próg, odsłonimy sobie tutaj gumę, to widać, że on się tutaj mocno zawęża i dokładnie to miejsce wykorzystamy, żeby łączyć ze sobą dwa samochody. Tak samo tutaj widzimy mocowanie tej belki wzmacniającej pod deską rozdzielczą. Też widzimy, że tutaj jest sporo miejsca. Mierzyliśmy praktycznie od krawędzi do krawędzi, także idealnie nam to wszystko przypasuje. Dobra, jakoś się tu muszę odgrzebać teraz z tym całym graciarstwem. Zaraz sobie sprawdzę, jaka jest pogoda. Wyjadę CLK na zewnątrz. Wywalę sobie na chwilę stół na zewnątrz, tak żeby mieć możliwość zabrania wszystkich gratów z Wolwiny na antresolkę. Także antresolka będzie pełniła funkcję magazynu. No bo jak widać, przestrzeń jest ograniczona i już jest w sumie prawie w całości wypełniona. Także tak, dzisiaj chcę odciąć nadwozie od płyty podłogowej grodzi i przednich tutaj i podłużnic przednich, łącznie z fartuchami, żeby można było sobie podłogą wyjechać. Żeby można było sobie podłogą wyjechać z Wolwinki, a kabinkę sobie podniesiemy na podnośniku i już będziemy mogli podjechać do CLK pod podnośnik i sobie mierzyć, ile podcinać tutaj słupki i progi, żeby to nam ciasno, fajnie w tych wjechało. Nie wiem, ja tam widzę w tym spojrzeniu uśmiech od ucha do ucha. Cały przód, podłużnice, fartuchy, podłogę zaraz za progami, całe to wzmocnienie poprzeczne, podłogę bagażnika. Podnosimy budą, wyjeżdżamy płytą podłogową Volvo. Dobra, spojrzymy sobie, z czym mamy do czynienia i jak przycinać, bo od góry to już wiem, a zobaczymy sobie, jak to od dołu wygląda, żeby sobie ustawić docelowe po prostu linie cięcia
tego nadwozia. Dobra. Teraz zobaczymy sobie. A, tu się ten się zagiął. Podnośniczek, tego go nie było. Tutaj też zgniłek, coś tu było spawane, tu coś było spawane. No tak właśnie widać, jak biteks jest nałożony na purchle, to na niewiele się zdaje. Tu mamy od ręcznego. Ciekaw jestem, czy się nam zmieści ręczny, żeby go zostawić w oryginalnym miejscu, czy zrobi się mercedesowski na pedał. Tutaj też o, dziurki na wylot, tylko zabiteksowane. O, tak to jest, jak się właśnie biteksem zamarze purchle, to auto tylko po prostu mocniej gnije. Także tak, tu był spawany ten elemencik. A ogólnie tak, podłoga nas nie interesuje. Wewnętrzne części progów w sumie nas nie interesują, będziemy je przerabiać. Zaraz sobie tu odkręcimy zderzak i będziemy jechać piłką. Oponki, kurcze, 235, 35, 55, 15. Tylny most nas nie interesuje. Tutaj wahacze nam nie interesują. Patrzcie, Forling. Fabryczny Forling? Fabryczny chyba. A? Czyli co, poduszkę montujemy i mamy piękny airride na Forlinku. O, drążek Pacharda. Teoretycznie jakby ten dolny był ustawiony pod kątem 45 stopni, to Panharda nie trzeba było dawać. O, tutaj w razie czego, gdyby ktoś wyskoczył na szutrze skandynawskim, żeby nie odfrunął, żeby sprężyny nie powylatywały. Amorki koni. Kurna. Ale miękki jest ten tył. Lata jak te amorki, to już chyba tylko wspomnienie. Nie, no jest git. Jest git. Fajne zawieszenie jest w tym Wolfensteinie. Dobra, elegantos. Tniemy się przy progach równiutko. Zaraz jakiś zastrzał do kabiny wymyślimy, wstawimy i będziemy jechać z tematem. Po tym elemencie najlepiej rozpoznać, że to jest auto rodowodem z lat 50., czyli kolumna kierownicza, prosty pręcik, nigdzie nie jest łamany i wychodzi nam tutaj prościutko. Także w momencie uderzenia, aż kurczę, w momencie porządnego uderzenia z przodu, no grubo dostajemy takim prętem prosto w klatkę piersiową. Dlatego wymyślili później łamane kolumny, żeby to nie zabijało ludzi. Et voilà! Et voilà!
Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Perfekto! No i teraz czas, żeby te dwie karoserie ze sobą połączyć. Także dopiero teraz zaczyna się największy hardcore z robotą. No i wyszło bardzo pięknie. Teraz muszę rozkminić sobie, żeby tutaj do mocowania drzwi, do zawiasu drzwi dorobić sobie uchwyt. Wyspawam sobie uchwyt, który będzie oparty tutaj o podnośnik, tak żebym mógł po prostu sobie wysoko podnosić karoserię Volvo, ale żeby mieć podnośnika łapy poza szerokością Mercedesa, no ponieważ teraz będę przycinał tutaj słupek Mercedesa i będę łączył poszycie słupka wewnętrznego z poszyciem wewnętrznym słupka Volvo, tak samo z słupkiem B i tak samo z całym tyłem. Także tutaj z przodu mniej więcej mam oczywiste, w jaki sposób i gdzie sobie dorobić uchwyt do łapy, natomiast z tyłu jeszcze będę musiał się zastanowić, w jaki sposób sobie to tutaj zrobić. Może zrobię sobie jakiś haczyk do nadkola, chociaż wolałbym gdzieś złapać gdzie indziej, na równej wysokości. No coś zaraz będę rozkminiał. Na pewno sobie coś wymyślę. No, albo nawet gdzieś tutaj z tyłu, bo mogę całą karoserię przejść dać bardziej do przodu i sobie gdzieś tutaj z tyłu dorobić uchwyt. Ale tak na razie jak widać to będzie bardzo fajnie ze sobą wszystko współgrało. Tam akurat wrzuciłem halogen. No, także naprawdę będzie projekcik na sporym plusie. Po prostu jakby stworzone samochody na siebie, do siebie. Przeznaczenie zetknęło te CLK i tego Amazona. Nie inaczej. Nie inaczej. Perfekt. Perfekt. I teraz spójrzcie na to. Tutaj mierzymy sobie szerokość między tym tutaj zgrubieniem progu. Ojejku, żeby to samemu zrobić. I wychodzi nam 139, ale tam nie mam na tym, bo no, o, pyk, 137 wychodzi. I jak sobie zajrzymy do środka, to zobaczymy, że właśnie na tym miejscu mamy wzmocnienie wewnętrzne progu, do którego trzymają się tutaj wzmocnienia poprzeczne. I teraz skoczymy sobie do Volvo i spojrzymy sobie, że tutaj takie wzmocnienie progu mamy od progu zewnętrznego. I w momencie, kiedy sobie tutaj zmierzymy, to już musicie mi też uwierzyć na słowo zaraz, bo tak z ręką, z telefonem nie za bardzo będę w stanie to pokazać. Ale tutaj dokładnie mamy też 139. Łącznie z tym, że tutaj jak jest próg łączony od spodu w Volvo, to jest dokładnie identyczny wymiar. Czyli tniemy się tu, tniemy się tu. Ten element sobie zaginamy o 90 stopni. W Mercedesie wycinamy próg zewnętrzny, zostawiając ten element z tym wzmocnieniem i po prostu nasuwamy na siebie dwie karoserie. To po prostu pasuje jak ulał co do centymetra. Tak samo tutaj, jeżeli chodzi o tutaj te miejsca na nadkolach, to też praktycznie pokrywają nam się z tym, co mamy tutaj z jednej i z drugiej strony. Także naprawdę perfekt. Przód to już jak wcześniej mierzyłem, idealnie pasuje nam tutaj te wzmocnienie takie, tak gruba rura, która idzie w desce rozdzielczej. Także zaraz będziemy to przycinać i naprawdę elegancko to wszystko na siebie najdzie.
Dobra, ponieważ będę wycinał zewnętrzne progi, zostawiał tylko ten próg wewnętrzny, który pokazywałem ze wzmocnieniem, żeby mi się po prostu nie złamał ten samochód. Wątpię, żeby to się stało, ale zawsze lepiej to zrobić niż tego nie zrobić. Będziemy też podcinać słupki A i B, więc też te wzmocnienia, które tutaj wstawiłem, raz, że będą nam przeszkadzały podczas osadzania Volvo, dwa, że po prostu już nie będą, na wiele nam się nie zdadzą. Z uwagi na to, że to wspawałem po to, żeby się po prostu przejechać. A teraz tutaj wstawię sobie tak wzmocnienie, które będę mógł mieć na samochodzie w momencie też zakładania karoserii Volvo, nie będzie mi to wadziło. Także teraz sobie zastosuję takie wzmocnienia po prostu, żeby trzymać tą odległość tutaj głównie w najsłabszym punkcie, czyli tutaj, gdzie będziemy osłabiać progi. Tak. Nie, no tu w środku jest fest próg. Taki grubas jest w środku, że nie ma się co obawiać o sztywność, można spokojnie te zewnętrzne progi ciachać. Tutaj już mam nacięty słupek A, czyli tym będziemy łączyć się z Volvo. Też to jest niezłe grubościenna ścianka, także to łącznie ze słupkiem Volvo, który też z racji, że to jest Volvo, jest solidny, plus to wzmocnienie i wzmocnienie z Volvo, no będzie petarda. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo całej konstrukcji, to myślę, że będzie petarda. No, także tego. Wienicka masakra piłą szablastą i szlifierką kątową. Także podcinam coraz mocniej Mercedesa, tak żeby mi pasował po prostu szerokością na czy pod budę Volvo. Także wstawione też zastrzały, żeby on się nie łamał. Jak widać, chodzi całe karoserię. Kiedy tutaj naciskam na tył, to nam chodzi cała karoseria, bo tutaj jak wycinam sobie ten próg, zastrzeliłem sobie w taki sposób dwoma profilami, żeby to po prostu nie gubiło swoich wymiarów. Na szerokość on się nie będzie ukosało, ponieważ ma dużo zastrzałów. Zostawiamy też tą górę. Tą górę tutaj będziemy też dawać do Volvo jako połączenie słupków B. Akurat tutaj równo z szybą tylną wypada, także naprawdę będzie sympatiko. Tu wszędzie mamy 135, czyli mniej więcej tyle ile Volvo. Także naprawdę superancko się składa wszystko. No i dobra, teraz muszę przygotować jakieś uchwyty, żeby tej po zewnętrznej strony podpiąć podnośnik, żeby móc sobie swobodnie podnosić, opuszczać. No i musimy podciąć progi od wewnątrz, ściąć te fragmenty podłogi. Tutaj przód z dwóch stron. Musimy zmodyfikować i tutaj ściąć te fartuchy. Dobra, żeby swobodnie podnosić karoserię Amazona na podnośniku, ale nie mieć tutaj pod progami łap, tylko żeby samochód był łapany po zewnętrznej stronie, żeby można było go swobodnie pasować. Przez środek tutaj na wysokości tylnej szyby przy tylnych słupkach puszczam profil. Do tego profilu dospawam sobie takie profile, cyk, i tutaj sobie dospawam profil, który będzie trzymał nam tutaj po prostu za to wzmocnienie. To jest solidne, grube wzmocnienie, profil zamknięty. Do tego jeszcze poszycie zewnętrzne z zagięciem, no i tutaj mamy słupek, więc to będzie bardzo stabilne miejsce. Z dwóch stron coś takiego zrobię, dzięki czemu będę mógł po zewnętrznej stronie łapać łapami od podnośnika za ten element. To się będzie z automatu zakleszczać i będę tutaj z tyłu podnosił sobie tego Amazonka idealnie. Pierwsze co muszę ściągnąć pod sufitkę i zabezpieczyć szybę tylną i szybę przednią. Szybkie demontuję, ponieważ szyby takie wczepione na uszczelkę, one też zapewniają tutaj sztywność tej kabiny, dlatego szyby zostawiam do tych prac. Niestety, jak bardzo bym się nie starał, to podsufitka już tak leciwa, że po prostu rozpada się od patrzenia. Także
Próbuję ją zdemontować, żeby jej nie uszkodzić, ale niestety ona się po prostu rozrywa w rękach, po prostu to się rozpada na strzępy, ten materiał. Także no niestety nie będzie do uratowania, ale jest na wzór. La construcción. No i okej, dorobione też mam mocowania z przodu, akurat pod gwinty od zawiasów drzwi w słupkach A. Także wszystko jest fajnie zamocowane. Możemy spokojnie podnosić auto do góry i pracować też blacharsko, podcinając odpowiednio budę Amazona. Także pierwszą część filmu z prac nad projektem Amercazon mamy za sobą. W następnej części już myślę przejedziemy się taką surówką, bez wnętrza, bez wszystkich bajerów. Zapraszam Was na sklep kernercustom.capsel.pl, gdzie można kupić takie koszulki, jak i takie czapeczki. Wspomoże to rozwój kanału. Zapraszam Was też do oglądania pozostałych treści na kanale. Projekt Chevy Dodge, projekt Zumbiuk i do następnego filmu. Pozdrawiam.